W 1969 roku w Londynie powstała grupa komików inna niż wszystkie. Ich wpływ na sztukę komedii jest porównywany do wpływu Beatlesów na muzykę. Ponad 20 lat później jeden z członków grupy, John Cleese, wygłosił wykład o kreatywności, w którym stwierdził: Creativity is not a talent. It is not a talent. It is a way of operating. sposób działania? Jak działać? Skąd brać pomysły? Skąd czerpać inspiracje? Jak zacząć? Zdaniem Cleese'a istnieją dwa różne tryby działania. Tryb zamknięty i tryb otwarty. Tryb zamknięty. Tryb zamknięty to stan, w którym często znajdujemy się w pracy. Działamy pod presją czasu, jesteśmy świadomi, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, ale nie skupiamy się na niczym szczególnym. Nie mamy nastroju na żarty, jesteśmy nastawieni na efekt i próbujemy wymusić z siebie natychmiastowe rezultaty. Ogarnia nas niepokój, stres, brak nam cierpliwości do siebie i do innych. Masz pustą kartkę przed sobą i milion pomysłów w głowie, które tak naprawdę nie są niczym namacalnym i zasadniczo ciężko wydobyć jakiś na razie konkretny, naprawdę dobry pomysł. To jest padarka. I ty nie siedzisz nawet przed tą kartką, bo nie chcesz się dobijać. Zdaniem Cleese'a kreatywność w trybie zamkniętym jest niemożliwa. Kreatywność jest natomiast możliwa w trybie otwartym. W przeciwieństwie do trybu zamkniętego, w trybie otwartym jesteśmy raczej zrelaksowani, skłonni do luźnej zabawy konceptami, otwarci na pomysły innych. Staramy się trzymać wyznaczonego tematu, ale pozwalamy sobie też na dygresję i grę skojarzeń. Najwięcej mi radości sprawia robienie rzeczy, które budzą we mnie ciekawość. Bo to jest znaczenie słowa ciekawy człowiek. Ciekawy człowiek to jest ten człowiek, który jest ciekawy czegoś. No? Im więcej rzeczy cię ciekawi, tym więcej informacji zbierasz, tym masz większą szansę być ciekawym dla innych. W trybie otwartym nie kontrolujemy, nie oceniamy, a raczej cieszymy się przygodą, jaką jest wyprawa w nieznane. Ja w ogóle bardzo lubię odromantyzować trochę początek procesów twórczych. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest mit, że się wie, to się raczej sprawdza. Metodologia poszukiwania pomysłów, sprawdzania tego pomysłu i dalszej pracy zmienia się w zależności od każdego pomysłu. Aby umożliwić działanie w trybie otwartym, Cleese proponuje zadbanie o 5 elementów. Przestrzeń, czas, pewność siebie i humor. Pierwszym elementem jest przestrzeń. Znajdź miejsce, w którym będziesz się czuł komfortowo. Spróbuj na moment zapomnieć o codziennych sprawach, zredukować ilość bodźców i skupić się na kreatywnej pracy. Jeśli chcesz, włącz tryb samolotowy.
smartfonie bądź ustaw blokady na strony i aplikacje, które zazwyczaj Cię rozpraszają. Drugim elementem jest czas. Przez pierwsze pół godziny wchodzenia w tryb otwarty możesz odczuwać lekki niepokój. Twój mózg potrzebuje chwili, żeby ochłonąć i przestać zarzucać się kwestiami niezwiązanymi z danym zadaniem. Jeśli wytrzymasz ten pierwszy moment, Twój umysł się uspokoi i nastroi, jak instrument przed koncertem. Trzecim elementem jest czas. Tym razem chodzi o czas dzielący nas od deadline'u. Czasem się zmuszamy, że siadamy i mówimy, dzisiaj musimy pracować i na przykład to kompletnie nie wychodzi. Nie, że to nie działa też tak, że my się zmusimy i że to się uda. Że dlatego mamy zawsze taki bufor czasu, nie? Że my wiemy, że możemy 5 razy, 15 razy się spotkać i nic. Nie, że mielimy te idee, często generujemy te idee, po czym je następnego dnia wszystkie wyrzucamy do kosza. Czujemy, że jeżeli te impulsy są małe, za małe, no to się za tym nie pójdzie. Kiedy męczy nas kreatywna zagwozdka, czujemy niepokój, którego możemy się pozbyć w momencie, kiedy znajdziemy pierwsze, lepsze rozwiązanie. The most creative people have learned to tolerate that discomfort for much longer. And so, just because they put in more pondering time, their solutions are more creative. Genialny pomysł może pojawić się w każdej chwili. Nawet jeśli w czasie, kiedy koncentrowaliśmy się na zadaniu, nie znaleźliśmy odpowiedniego rozwiązania, nasza podświadomość może wynagrodzić nas, kiedy najmniej się tego spodziewamy. It happens for me most often in the shower, I think because there's so little distraction in the shower, because one cannot bring your phone into the shower. One is not walking on the street looking at people and buildings and trees and all of that. You're in a blank slate and you are wet and you can only have your thoughts, but it also kind of feels good to be under the water and to be, hit by the streams. So you want to stay there for a minute. And that's where you have this kind of awake dreaming. Się czeka na ten pomysł, który cię uderza po prostu, jak przychodzi jak grom z jasnego nieba i mówisz, to jest to. Coś, taki impuls, który jest po prostu jak przeszycie jakimś prądem elektrycznym, nie? Że idziesz za tym, biegniesz. Czwartym elementem jest pewność siebie. W tym pierwszej decyzji, że idziemy w to czy w tamto, jesteśmy zdeterminowani i absolutnie przekonani, że to jest jakoś nowe, że musimy mieć ten impuls, żeby w ogóle zacząć. Jest nieustanna potrzeba wytworzenia języka, który na tę chwilę, kiedy go wymyślamy, wydaje nam się nowy i idziemy za nim tak na oślep, ryzykując, bo może wcale nie, bo może się mylimy. Do szkoły filmowej przyjechał Edgar Keret. Jeden z naszych nauczycieli wstał i spytał się, jak on zaczyna. I on powiedział bardzo prosto, pisze parę zdań, pokazuje znajomych. I jak oni mówią, że to jest świetne, to ja w ogóle nad tym nie pracuję. Jak oni mówią, że to jest debilne, że chyba upadłem, raniłem sobie ciężko głowę, no to on wtedy zaczyna nad tym pracować, ponieważ wie, i to jest bardzo mądre, że potencjalnie tylko on widzi w tym coś oryginalnego. Ja w ogóle nigdy się nie zastanawiam nad budżetem na początku, chociaż ja piszę pod budżety, ale w pierwszym takim wyrzucie, nie? Bo czasami wszystko odcedzisz, a zostaje tylko jakiś jeden element. Został jeszcze tylko jeden warunek, którego spełnienie ułatwia wejście w tryb otwarty.
To znaczy, wydawał rozkazy, rozpoznają. Ale o nim porozmawiamy w innym odcinku. Kiedy znajdziemy już kreatywne rozwiązanie naszego problemu, warto przystąpić do jego realizacji w trybie zamkniętym. To czas na konsekwentne zrealizowanie danego pomysłu od początku do końca, bez dywagacji i wątpliwości. Następnie możemy przejść z powrotem do trybu otwartego i zastanowić się, czy osiągnięty na tym etapie rezultat nas satysfakcjonuje. W umiejętnej grze pomiędzy trybem zamkniętym a trybem otwartym, zdaniem Johna Cleese'a kryje się sekret kreatywności. Oczywiście nie jest to jedyny system. Jednym z moich pomysłów, znaczy nie moich pomysłów, ale z jednym pomysłów, które zasłyszałem od moich znajomych, to jest właśnie czerpanie jak najwięcej właśnie treści. Najlepiej, gdy masz już, powiedzmy, nie wiem, chcę zrobić film romantyczny, to oglądam tych filmów romantycznych do pożygu dosłownie. Później to gdzieś mielę w głowie na zasadzie, że zostawiam na tydzień, 2. Robię zupełnie inne rzeczy, najlepiej nie kreatywne, tylko jakieś takie bardziej mechaniczne, żeby ten mózg mógł sobie poukładać. I później wracam. Najczęściej się znowu nic nie dzieje, ale jednak jest to jakaś inspiracja. A jaki ty masz system?